Maciek? No nie, coś ty się ubrał. Chociaż czapkę załóż, żebyś wyglądał profesjonalnie. O, teraz to wyglądasz jak papież. Czekaj, pomogę. Crazy Paul. Nic się nie bój, najwyżej pójdziesz na myjok dzisiaj. Hej, z tej strony Maciej. Jak wiecie, na kanale Maciej Je zazwyczaj pokazuję dla Was jedzenie z całego świata, z różnych restauracji, knajpek, street foodów i tak dalej. Dzisiaj będzie coś innego. Zajrzymy do jednej z 40 restauracji pracowniczych w Polsce, prowadzonych przez Sodexo. Spróbuję podawanych tutaj dań, zobaczę jak to wszystko wygląda od środka, a także porozmawiam z szefem kuchni. Chodźcie ze mną, zobaczcie sami. Cześć Maćku, witaj. Bardzo miło mi, że odwiedziłeś moją restaurację. Na początku chciałbym oprowadzić Cię po mojej kuchni, a później zaproszę Cię do stołu. No to idziemy. No to chodźmy. Słuchajcie, zaraz wejdę na kuchnię i muszę się ubrać, bo są pewne zasady, które w kuchni trzeba stosować. To mam na głowę nałożyć, ale jak? Bardzo ładnie. No i słuchajcie, tutaj mam coś jeszcze. I to, jak podejrzewam, jest na brodę. Wyglądam komicznie, myślę. Jakby nie wiadomo, co miał robić w tej kuchni. Ja bym Cię dzisiaj chciał zaprosić na kuchnię polską, której Super. jestem absolutnym fanem. Schabik delikatnie rozklepany. Bitki potrzebują trochę czasu. Ja oczywiście oprócz tego mam dla Ciebie jeszcze kilka kulinarnych niespodzianek, ale wiesz, co zostaje boskie Bogu, cesarzowi to cesarskie. Sam sobie zostawiam kilka sekretów tylko dla siebie i moich szefów kuchni. Zapraszam Cię, Maćku, na salę. Napijemy się kompotu, porozmawiamy. Kompociku nie odmówię, chodźmy. Chodźmy. Nie, kompocik to jest to. Kompocik to jest to. Ja bardzo lubię pić kompot, a jest bardzo rzadko w restauracjach. A widzisz, W barach mlecznych jest oczywiście, ale tak to nie bardzo. Jak już tak mówimy o restauracjach, chciałbym się od Ciebie dowiedzieć, czym się różni prowadzenie restauracji pracowniczej od prowadzenia restauracji takiej klasycznej, w takim klasycznym rozumieniu. czym się różni? Na pewno, jak się rozejrzałeś po sali, kilka różnic się znajdzie. Pierwszą różnicą na pewno jest to, że pracownicy tej restauracji znają doskonale swoich gości. Ci goście będą tu jutro, byli tu wczoraj, będą tu za tydzień i to zawsze będą te same osoby. Więc my nie możemy sobie pozwolić na to, że przyjdzie gość raz i więcej do nas nie wróci. I to jest taka największa różnica. Więc my znamy naszych gości, staramy się dopasować nasze usługi w ich gusta i wydaje mi się, nie wydaje mi się, jestem pewny, że jesteśmy w tym dobrzy. A przygotowujecie coś na specjalne życzenie do gości? Nie mówię, że od razu, ale na przykład zbieracie jakieś opinie od gości restauracji, w których są na przykład konkretne dania do przygotowania dla nich w przyszłości. Jest coś takiego? Jest, zdecydowanie. Słuchaj, w naszym menu znajdują się pozycje sezonowe, ale także pozycje marketingowe, które są w dużej mierze oparte o sugestie naszych gości, ale też z drugiej strony o jakieś akcje takie marketingowe, ogólnodostępne. Na pewno znasz Dzień Hamburgera, Dzień Frytek, Jasne. Dzień Pizzy. Staramy się, żeby takie rzeczy znajdowały się też w naszych restauracjach. Jednak nasi goście muszą się czuć jak w restauracji otwartej. To jest tak, że w każdej restauracji pracowniczej tego samego dnia jest to samo, czy jak to wygląda? Powiem Ci, że dotykasz trochę mojego takiego dziecka, czyli menu centralnego. Menu centralne opiera się o ograniczoną ilość receptur. Nie mogę Ci zdradzić, ile ich mamy. To są receptury, które zostały przeze mnie napisane, przygotowane, wdrożone do takiego procesu multiplikacji, żeby zarówno można było z nich zrobić, nie wiem, 100 kotletów, ale i 1000 kotletów. 100 porcji zup, ale 1000 porcji zup. Więc to jest takie bardzo, bardzo powtarzalne menu, usystematyzowane, co pozwala nam zapewnić ciągłość biznesu. To jest niesamowicie ważna rzecz. I tak, dzisiaj zarówno tu, w tej części Polski, na południu, na północy, na wschodzie, na zachodzie, gdziekolwiek pojedziesz do restauracji Sodexo, zjesz tak samo dobrą zupę grzybową. Kuchnia polska. Czy jest odstępstwo od tej kuchni polskiej domowej w menu, czy to jest kuchnia polska i koniec? Oczywiście gro naszych gości kocha kuchnię polską, natomiast mamy też kontrakty międzynarodowe, w której jest pożądana bardzo modna kuchnia włoska, za którą ludzie przepadają. Amerykańskie klasyki, włoskie klasyki pod tytułem pizza czy burger z USA.
no to są rzeczy, które muszą się znaleźć w naszym menu i się znajdują. A czy w Twoim menu jest przestrzeń na zero waste, na dania bezglutenowe, na dania bezmięsne, czy też na jakieś dania zdrowe bardziej, też pożądane obecnie? Fit dania takie. Fit, dokładnie. Ojej, Maciek, no dotykasz 4 tematów, o których mógłbym mówić godzinami. To są bardzo ważne KPI. To są bardzo ważne i bardzo mierzalne przede wszystkim rzeczy, którymi jako Sodexo Polska możemy się naprawdę chwalić i szczycić. Goście, którzy przychodzą, chcą wiedzieć, jaką bombę kaloryczną dzisiaj dostaną. Czy wybiorą sobie fitowego gołąbka, czy grillowaną pierś z kurczaka, czy wybiorą sobie jakiś gulasz, który będzie trochę bardziej ciężki. My musimy umieć dostarczyć im informację, że dzisiaj ten zestaw jest fitowy i ma taką i taką kaloryczność. My wdrożyliśmy w Sodexo Polska taki system jak Waste Watch. My bardzo monitorujemy wszystkie odpadki, które mamy. Dobre i racjonalne zarządzanie menu, które możesz zaplanować nie na 2 dni do przodu, ale na kwartał do przodu. Dzięki temu mogę wiedzieć, ile jakiego produktu muszę kupić, ile jakiego produktu muszę zamówić. I menu jest tak skomponowane, że jak jednego dnia robię na przykład zupę grzybową i zostanie mi trochę grzybów, to drugiego czy trzeciego dnia mogę sobie zrobić jakiś sos grzybowy. Jadłospis znany jest z góry? Z jakim wyprzedzeniem? Bo ty znasz z wyprzedzeniem kwartalnym, a Tak. goście? Tu jest różnie, bo mamy klientów, którzy proszą o tygodniowe menu, tydzień do przodu, ale mamy też kontrakty, takie restauracje, gdzie nasi goście wiedzą o menu na miesiąc do przodu. I to też jest w porządku, a my jesteśmy powtarzalni, umiemy dowieść zaplanowane menu. To jest właśnie dzięki temu, że mamy to bardzo mocno scentralizowane. Zapytałeś też o wegę, a to jest akurat mój konik. Ja dużo jem warzyw, kocham dania warzywne. I powiem Ci, że dzisiaj blisko 30% dziennej sprzedaży posiłków we wszystkich restauracjach to są dania plant-based, czyli to jest dania wegetariańskie, wegańskie i wegetariańskie. Mamy bardzo fajną ofertę dla wegetarian, bardzo ciekawą dla wegan i myślę, że coraz więcej w naszych restauracjach pojawia się flexitarian, którzy szukają takich zamienników. Wszystko co dobre szybko się kończy. Ja kompot mam wyzerowany. Myślę, Maćku, że świetnie się rozmawia, czas pięknie płynie i jestem bardziej niż pewny, że bitki, które dla Ciebie przygotowuję, są już gotowe. Także poczekaj chwilę, a ja postaram się dostarczyć Ci kompleksowy posiłek. Daj się zaskoczyć. Zaraz wracam. Super, ja już troszkę zgłodniałem, także nie mogę się doczekać. Czekaj, bo warto. Nie mam takiego dzwonka, ale Maćku podano do stołu. Zapraszam. I do tego absolutny must have. Babam, kompocik. Kompocik musi być. Kompocik musi być. Na deser masz arcyfenomenalne ciasto czekoladowe, bitka rozpływająca się w ustach we własnym sosie, do tego szczypiorkowe pire, buraki hrabiego Tyszkiewicza, ale o tym Ci opowiem przy kolejnej okazji. Kiszony ogórek. Wiem, że to nie sezon, ale do takich bitek musi być. I wegańska, na bazie wegańskiej śmietany, zupka grzybowa. Grzybowa. Sezonowa. Oj, ale to chyba nie oglądasz filmów na kanale za bardzo. No tak. Grzyby niekoniecznie. Ty przecież nie lubisz grzybów. Nie ma problemu. Słuchaj, zupka wraca na kuchnię. W naszych restauracjach zawsze są 2 zupy do wyboru. Dzisiaj może nie wersja wege, ale fenomenalna zupa dla hardworkerów. Taka polska, fasolowa z kiełbachą. Reflektujesz? Polskie smaki. Mam tutaj swój posiłek, słuchajcie. Duża taca, myślałem, że nie doniosę. Tutaj zupa fasolowa z dodatkiem kiełbasy, ziemniaków. Bardzo konkretna się wydaje. Druga rzecz, bitki wieprzowe w sosie własnym, pire szczypiorkowe, ogórki, buraczki. No i jeszcze deser jest. Deser to jest jakieś ciasto czekoladowe. Wygląda na bardzo mocno czekoladowe. A to wszystko popiję oczywiście kompotem. Zaczynam tak jak trzeba od zupy. Ona pachnie bardzo ładnie. Podoba mi się to, jak ona jest gęsta. Jest faktycznie taką zupą, którą można się najeść. I to jest naprawdę konkretna rzecz. Zupa zupą, ale mnie bardzo interesują te bitki. Widziałem, jak one są przygotowywane i bardzo ładnie mi tam pachniało, także bez zbędnych ceregieli zabieram się za kawałek mięska. One pływają w sosie własnym.
Mięciutkie. Doprawione, tak jak Michał mówił, tylko solą i pieprzem. Nie potrzeba tutaj żadnych innych przypraw. Jest dobra wieprzowina i to wystarczy. Sam sos taki kremowy, mocno mięsny, delikatnie słony. Fajnie uzupełnia smak tej wieprzowiny. I myślę, że świetnie będzie się komponował z tym pire ziemniaczanym, ze szczypiorkiem. Zacznę od samego pire, bez sosu jeszcze. Kremowe, pyszne. Ten dodatek szczypiorku dodaje takiej zadziorności, to jest super. Bo z jednej strony jest taka otulająca kremowość, a z drugiej strony co chwilę dochodzi ta szczypiorkowa zadziorność i kiedy wymiesza się to pire z sosem, to powinno być jeszcze smaczniej. Polskie, domowe jedzenie, naprawdę fantastyczne, a jeszcze mamy przecież warzywa. Bardzo zaciekawiło mnie, co kryją te buraki. Słodkawe są, ale takie trochę też chrzanowe. Bardzo mi to smakuje, ale chciałbym się dowiedzieć więcej. No, ogórek kiszony to podejrzewam, niczym mnie nie zaskoczy, pyszny, kwaśny, momentami nawet wykręcający twarz. Ale dobry i świetnie pasuje do bitek. Jak oglądacie kanał Macieje na bieżąco, to wiecie, że dużo jeździmy po świecie, dużo próbujemy kuchni z całego świata i czasem bywa tak, że kuchnia polska w naszym jadłospisie gdzieś tam stoi z boku. Rzadko do niej wracamy, moim zdaniem za rzadko, bo taki obiad jak tutaj, pyszny, polski, domowy, to jest prawdziwe niebo w gębie, zwłaszcza te bitki. Pychota. Czas na deser. Ciasto arcyczekoladowe. Czekolada z czekoladą na czekoladzie. Tak to przynajmniej się zapowiada. Wydaje mi się, że tutaj jest kilka rodzajów czekolady użytych. To zdecydowanie jest ciasto dla tych, co kochają czekoladę, bo można w tej czekoladzie po prostu zatonąć. Bardzo Ci dziękuję za tak dobre i smaczne jedzenie w restauracji pracowniczej. Troszkę faktycznie odczarowałeś mi to takie jakieś wyobrażenie o stołówkach pracowniczych i faktycznie to słowo stołówka troszkę już nie przystoi. Także bardzo Ci dziękuję. Po raz kolejny, Maćku, miód na moje serce. Cieszę się bardzo. To jest nowy duch Sodexo, to są smaki, pod którymi ja się podpisuję i smaki, za które nigdy jako szef kuchni nie będę się wstydził. Dzięki bardzo. Dziękuję Ci bardzo. I niestety muszę się pożegnać, bo obowiązki wzywają. Dużo pracy jeszcze przede mną. Ty odpocznij i do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia.